Pewien reprint sprawił, że na wielu forach wybuchły dyskusje odnośnie tego, czy RB wróci do łask. Chodziło oczywiście o Constructed, ale tak naprawdę dał on graczom Limited także solidny sygnał co do tego, czym warto będzie grać po wyjściu Reborna. RB było archetypem, który wyewoluował z Grixisa już w Shards i często gracze wybierali tylko te dwa kolory zamiast poszerzać się o trzeci, idąc w Jund albo Grixis, a po wyjściu Reborna można spokojnie zastanowić się, czy do niego nie wrócić. Oczywiście najważniejszą kartą, commonem, jest dla nas Terminate, który obok Path to Exile, który jest uncommonem, stanowi najlepszy removal w formacie, ale posiadamy też całą masę sztuczek i sposobów na zadanie przeciwnikowi obrażeń, albo niszcząc jego kryty, albo nie przechodząc nawet do fazy ataku, by archetyp ten stanowił całkiem obiecujący punkt zaczepienia, kiedy zaczynamy drafta. Poza Terminatem na uwagę zasługuje zdecydowanie Slave of Bolas, który pozwala nam przejąć, zaatakować, a potem zabić stworka przeciwnika za 5 many, z czego warto zwrócić uwagę, że jest to mana hybrydowa, częściowo, co daje nam pewne możliwości splashy, o których pomówimy za chwilę. Następną godną uwagi kartą jest Sungrate Backlash, który pozwala albo zmienić naszego atakera w jeszcze groźniejszego atakera, albo pozbyć się uciążliwego ludka po stronie przeciwnika. Giant Ambush Beetle, który ściąga na siebie zazwyczaj ludzika, którym przeciwnik może nie atakować, a może dopiero zagrał i chce zacząć nam robić problemy od następnej tury. Qatari Bomber, który jest swego rodzaju ukłonem w stronę Junda z racji generowanych przez niego tokenów. Jeden ludzik, który jest w stanie w najlepszym ustawieniu zaatakować przeciwnika za 4, a następnie dać nam łącznie 4 tokeny goblinów, jest bez wątpienia całkiem opłacalny, zatrzymany. Singemind Ogre był kartą, co do której miałem spore wątpliwości na początku, ze względu na to, że ciało 3-2 za 4 many nie należy do zbyt szalonych, aczkolwiek fakt, że jak wiele kart o wysokim koszcie zazwyczaj znajdzie się w naszej i przeciwnika talii, sprawia, że ten ludzik naprawdę błyszczy. Ostatnią kartą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest Cascade. I to Cascade o wysokim koszcie, którego chwaliłem już wcześniej, Bituminous Blast. Świetny removal, opcja na wyciągnięcie pokazanego wcześniej Ogra, Terminate'a albo jakiegokolwiek agresywnego ludzika z naszej talii sprawia, że nie należy się wahać draftując tą kartę. Często zdarzy się, że nie uda nam się od początku wejść w RB jako jedyne 2 kolory, które draftujemy. Często weźmiemy coś zielonego lub coś niebieskiego lub coś, co zupełnie nie pasuje nam do archetypu. Jednak nie należy się tym specjalnie przejmować, bo tak naprawdę pełna siła tych 2 kolorów ujawnia się dopiero w Rebornie, a wszystko, co zdarzy nam się zgarnąć do tej pory, jest tylko dodatkowym bonusem. Jeżeli w Shardsach pójdziemy po Agony Warpy czy niebieskie czary, które mogą zaoferować nam dodatkowe opcje, na przykład Ogre Firefinda, który jest świetnym napieraczem za nerfem, albo w zielony i weźmiemy Necrogenezę lub Sprouting Trinaxa. Jeżeli weźmiemy w Konfluxie Sedraxis Alchemista, który świetnie współgra z niebieskimi czarami, permanentami, nie należy się tym zupełnie przejmować, bowiem ważne jest to, żeby będąc już w Rebornie wydraftować trzon naszej talii, większość jej, czyli te
dobre, solidne karty RB. Oczywiście będziemy mieć w tym dużą konkurencję, ale podobnie sytuacja miała się w drafcie Shards Conflux, gdzie o Espera często zabiegało kilku graczy w podzie. Ilość kart, którą możemy wydraftować, jest jednak na tyle duża, że nie powinniśmy się tym zupełnie przejmować. A tym, co często może uzupełnić to całkiem zdrowo nasz nie do końca pełny deck, albo dać nam możliwość dobrania tego, co potrzebujemy, niekoniecznie zawsze lądując na stole, są cyclingi, o których za chwilę. Cycling stanowił całkiem solidne uzupełnienie wielokolorowego dodatku całego bloku, ponieważ pozwalał się czasem przekopać przez deck, szukając brakującego koloru many albo nowych możliwości. W Shards of Alara mieliśmy drogie ludziki, które cyklują się za bezkolorową. Mieliśmy parę mniej lub bardziej użytecznych czarów, które pozwalały się za 2 many dobrać następną kartę. A w Confluxie mieliśmy basic land cyclerów, którzy zdecydowanie lepiej sprawdzali się jako sposób dobrania nowych kart. A w tej chwili mamy 2 całkiem ciekawe cykle, z których wybrałem po 2 przedstawicieli. Spójrzmy najpierw na Architects of Will. Karta ta cykluje się za hybrydową manę, niebieską i czerwoną, czyli dokładnie tą samą, która znajduje się w jej koszcie. Pozwala w pewien ograniczony sposób manipulować naszą lub przeciwnika biblioteką i oferuje do tego całkiem przyzwoite, jak na swój koszt i kolory, w których funkcjonuje ciało. 3-3 artefakt, co sprawia, że możemy pomyśleć o graniu Esperem, a jest naprawdę całkiem obiecująca. Zdecydowanie przyjemniejszą kartą, jakkolwiek dobrzy nie byliby architekci, jest Deadshot Minotaur. A ludzi, który sprawdza się świetnie przy eliminowaniu latających zagrożeń przeciwnika. Choć z własnego doświadczenia powiem, że równie często jak wykorzystywać umiejętność strzału za 3, korzystać będziecie z cyclingu, bowiem jego ciało 3×4 w późnej grze może nie być już na tyle dobre jak na początku. Drugim cyklem są 3-kolorowi przynależni do Shardów Sojournersi, których efekt odpala się w momencie, kiedy są cyklowani lub kiedy pójdą z gry do grobu. Naya Sojourners oraz nieobecni z przyczyn zdrowotnych Jund Sojourners są zdecydowanie najbardziej obiecującymi przedstawicielami cyklu, oferując odpowiednio możliwość nałożenia na dowolnego ludzika kamyka lub strzału za 1 w cel, zarówno w gracza, jak i w kreaturę. Natomiast zamykającymi stawkę przedstawicielami tego cyklu są Grixis Sojourners, którzy niestety sprawdzają się tylko jako eliminatorzy anerfów. Jednak ich ciało w porównaniu do kosztu i alternatywnej możliwości, jaką jest dobranie karty, są zdecydowanie przyzwoitym ludzikiem. Opis całego Reborna wydaje mi się zająłby mi dużo więcej niż chcecie mi poświęcić czasu. W związku z tym ograniczyłem się tylko do 2 najciekawszych archetypów. Nie oznacza to bynajmniej, że Esper czy Band są mniej godne uwagi niż do tej pory, chociaż nie uzyskały tak naprawdę specjalnie dobrych kart, które pozwalałyby im zabłysnąć. Warto rozważyć grę Jundem, który dostał wspaniałych gamebreakerów, takich jak Lava Lunch czy świetny removal w postaci Maelstrom Pulsa. Jednak przystępując do drafta, zastanówcie się, czy moje rady nie sprawdzą się lepiej. Życzę Wam powodzenia w następnych draftach i pozdrawiam.
Ty się śmieję, wiesz, ja potrafię po 5-6 razy kichnąć ostatnio. To jest przerażające, bo już po prostu człowiek ma dość kompletnie.